W tym odcinku ponownie Nautilus DMC2BA porozmawiamy sobie o funkcjach. To będzie takie wprowadzenie, jakie możliwości ma ten wykrywacz dokładnie. Ja wcześniej to mówiłem pobieżnie, pokazałem jak wygląda. Natomiast omówię teraz każdą funkcję szczegółowo, jakie ma ona zalety, jakie wady, jak tego się powinno używać, a później w następnym filmie pokażę, jak ta maszyna działa w terenie. Nie wspominałem o to w zeszłych odcinkach, ale bardzo ważnym elementem Nautilusa są słuchawki. To są słuchawki stereo z przełącznikiem na mono, żebyśmy mogli ten tryb mieszany słyszeć równocześnie, czyli jak się wyłącza kanał statyczny i uruchamia kanał dynamiczny, to po prostu słychać w obu to słuchawkach. Wycinany jest po prostu jeden. Słyszymy w lewej i w prawej to samo. Tu mamy ten przełącznik i mamy głośność dla każdego z kanałów oddzielnie. Możemy sobie wyregulować, czy chcemy głośniej słyszeć piknięcie dyskryminacji, czy chcemy jednak all metal, kanał, który przenosi więcej informacji. Zacznę od opisu funkcji urządzenia, jak one wyglądają. Przede wszystkim słuchawki są niezbędne, bo nie ma głośnika. Pamiętajcie o tym, że bez słuchawek tym urządzeniem się nie da pracować i muszą być to słuchawki stereo. Jakaś impedancja jest tam w dokumentacji podana, to trzeba sprawdzić, to jest też nie bez znaczenia. Natomiast pamiętajmy, że rzeczywiście bez słuchawek, które są tutaj w gnieździe jack, jeśli wyłączymy, to ten wykrywacz po prostu jest niemy. On nie ma głośnika i on nam nic nie powie. Omówimy sobie poszczególne funkcje ogólnie, później przejdę do nastawów, jak ustawiać to urządzenie, jak konfigurować. Baterie są już założone. Postaram się pokrótce to wytłumaczyć, a na samym końcu omówię, jakie są zalety tego urządzenia. No to chyba jest najciekawsze i najbardziej wszystkich interesuje, jak taka metalowa puszka może mieć coś wspólnego z dobrym szukaniem rzeczy w terenie. Zaczynamy od najważniejszego panelu tylnego. To jest gniazdko ładowania, przez które jakąś akcesoryjną ładowarką możemy ładować te 4 akumulatory umieszczone pod spodem. Włącznik nie trzeba tłumaczyć. Gniazdo słuchawek stereo, jak widać, też nie trzeba tłumaczyć. I teraz tak, Ground Reject Discrimination i No Motion Discrimination. W lewą stronę jest tryb statyczny i tak naprawdę wykrywacz pracuje w trybie statycznym i w zależności od tego, czy jest uruchomiona opcja kasowania automatycznego thresholdu, tak zwane SAT we współczesnych wykrywaczach, to w przypadku włączenia dyskryminacji albo słyszymy trochę innym rozjechanym dźwiękiem rzeczy zdyskryminowanej, to jest tryb statyczny cały czas, albo jeśli wyłączymy, to po prostu te rzeczy obcięte w dyskryminacji są niesłyszalne i znikają. Te, które są po prostu powyżej tej skali, no są po prostu odpowiednio wycinane. To jest bardzo proste i nie ma z tym większego kłopotu, żeby to zrozumieć. Ground Reject Discrimination to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że tutaj słyszymy w trybie mieszanym, pracujemy w stereo w słuchawkach albo w mono, jak sobie je włączymy. Pracujemy tak, że w jednym uchu, w lewym uchu mamy kanał statyczny, w prawym uchu mamy kanał dyskryminacji, czyli słyszymy piknięcie dyskryminacji, w lewym słyszymy dźwięk, tak jakbyśmy w pinpoincie przemiatali rzecz. Tu jest przycisk Retune. Ten przycisk służy tak naprawdę do kalibracji po starcie, żeby sobie ustawić dźwięk thresholdu i szum thresholdu i poziom tego dźwięku sygnału wiodącego, czyli thresholdu. Ale jeśli pracujemy w takim trybie, że nie ma kasowania thresholdu, jest tryb statyczny i nieważne, czy to będzie w trybie mieszanym, czy to będzie w pełnym statyku, to jesteśmy w stanie ręcznie kasować po prostu ten threshold. Czyli tak jak w pinpointerze, jeżeli chcemy zawęzić pole i pracujemy w trybie statycznym, to naciskamy przycisk, prawda, retune i to jest to samo i zawężamy pole sygnału, który szukamy. To dokładnie tak samo w statyku działa. Ja to pokażę Wam później może na przykładach gdzieś w terenie, ale to myślę, że to nie jest aż tak istotne. Dalej będę wyjaśniał kolejne funkcje. Najprostsza rzecz u góry na górnym panelu to jest dyskryminacja. Dla wartości powiedzmy 10 powinniśmy ustawiać na 10 do 15, to są małe gwoździe. Powyżej 20-40 już zaczynamy wycinać kapsle, folie i tym podobne rzeczy, ale to jest wiadomo kwestia uznaniowa. Kalibracja do gruntu na 65 każe producent ustawić fabrycznie, też nie wymaga tłumaczenia. Opcja kasowania cewki, co to znaczy? Tym się dokalibrowuje cewkę, czyli jeżeli są jakiekolwiek zmiany w cewce, w uzwojeniach albo zmiana temperatury, to jest rodzaj kalibracji, którą się kalibruje, zeruje samą cewkę i układ po prostu bezpośrednio w połączeniu z cewki. W wielu urządzeniach z tego zrezygnowano, ale to daje szansę, że jeśli cokolwiek rozjeżdża w cewce, to po prostu po takim skasowaniu układ wewnętrzny się sam dopasowuje. Tego nie ma w większości wykrywaczy, czyli jak Wam padnie cewka, to w zasadzie wykrywacz już ma przesuniętą skalę i źle interpretuje pewne rzeczy. Transmit power to jest regulacja nadajnika, mocy nadajnika do 44, jak widzicie. Threshold to jest sygnał wiodący.
no nie wymaga to większego wytłumaczenia. To jest wersja 2BA. I teraz ważna rzecz. W wersji B były tu dwa pokrętła. Jedno pokrętło było od trybu statycznego, a drugie od trybu dynamicznego. Było ustawione na 3 bodajże w trybie statycznym i na 9 w trybie dynamicznym. To jest moc jakby dla poszczególnych kanałów. Można było te kanały, proporcje między nimi regulować automatycznie. Tutaj jest to już ustawione na stałe na płycie głównej. To jest następna wersja urządzenia i nie ma możliwości, żebyśmy sobie tą proporcję dynamicznego do statycznego kanału mocy regulowali. Regulujemy globalnie. Tam też była regulacja globalna, ale można było między sobą jeszcze tą proporcję wyregulować. Tutaj z tego zrezygnowano. Dodano automatyczne kasowanie thresholdu, tak zwany SAT. No zobaczymy, czy to będzie jakiś miało sens i wpływ na to wszystko. Przejdźmy do kolejnej ścianki urządzenia. No i najprostsza rzecz to jest wejście oczywiście do cewki. Mamy opcję Auto-Tune. On-Off. Co to jest? To jest opcja kasowania thresholdu w trybie statycznym, czyli po prostu jeśli przechodzimy między obiektami i mamy jakiś tam podział i dużą ilość rzeczy, to threshold w ciągu 1 sekundy do 2 się kasuje w opcji automatycznej. Natomiast w opcji bez kasowania thresholdu mamy taką sytuację jak w pinpoincie, że namierzamy i na środku obiektu, jak trzymamy włączony wykrywacz, nie musimy nim ruszać po prostu, mamy cały czas sygnał. W przypadku kasowania trzeba w tym trybie statycznym przemiatać. Natomiast to ma tą zaletę, że jeżeli jest duże zaśmiecenie, to w trybie automatycznym będziemy słyszeli poszczególne obiekty. No w trybie niestety bez wyłączonego kasowania trzeba byłoby to kasować przyciskiem tym retune, który się znajduje z tyłu, więc nie jest to takie proste. Do pinpointu spokojnie w trybie statycznym do precyzyjnego namierzenia to się nadaje. Natomiast do określenia jakiejś wielkości przedmiotu to się nadaje. Natomiast do pracy w zaśmieceniu i przy kolejnych leżących obiektach lepiej mieć tą opcję przełączoną na auto i to jest zdecydowanie proste. Przełączona jest na off w przypadku kalibracji do gruntu. Za chwilę wyjaśnię, jak się powinno uruchamiać ten wykrywacz i jak się powinno pewne rzeczy tutaj robić. Zaczynamy w ten sposób, że uruchamiając urządzenie włączamy przełącznik pozycję on i trzymamy przycisk od retune, podnosimy cewkę do góry, tak żeby nie łapała żadnych zakłóceń i kręcimy przyciskiem thresholdu, pokrętłem thresholdu, żeby uzyskać jak najbardziej stabilny threshold. I to jest pierwsza rzecz, którą można zrobić. Następnie przyciskiem kasowania cewki, kalibracji cewki, naciskamy go raz, też trzymając w powietrzu, dokalibrujemy tą cewkę sobie w taki sposób, żeby ona gdzieś tam, wszystkie zakłócenia i same uzwojenie było zgodne z elektroniką. Nie było żadnych po drodze jakichś zakłóceń, czy po prostu urządzenie wie, że cewka nie jest rozkalibrowana. Sprawdza sobie, jaki sygnał wychodzi po prostu bez obciążenia z cewki. Kolejną rzeczą, która jest, tak jak powiedziałem, dyskryminację mamy na 10, zaczynamy z jakiejś tam czułości, nie wiem, na 60, jest kalibracja do gruntu. Kalibracja do gruntu jest o tyle prosta, że musimy wyłączyć ten autotune z przodu, który jest na off. No i ruszamy cewką nad ziemią i kręcimy sobie pokrętem kalibracji do gruntu. To jest tak jak w analogowych wykrywaczach. Jak mamy najbardziej stabilny szum tego thresholdu i nie ma zmiany w trakcie pompowania, to jest ok. Jeśli jest zmiana, to pokrętłem balansu gruntu tak kręcimy, żeby ta zmiana była najmniejsza i po każdej zmianie takiej podnosimy cewkę do góry i naciskamy ponownie retune. I znowu opuszczamy i sprawdzamy, jaka jest reakcja. Jak się nie zmienia ten sygnał, ani nie opada, ani nie rośnie, to znaczy, że mamy skalibrowane. I tak naprawdę to jest wszystko w tym wykrywaczu. To on wygląda pozornie, że jest skomplikowany, że to jest dużo jakichś różnych funkcji, niezbyt łatwych, pokrętłych przycisków i tak dalej, ale jednak nie jest to tak trudna sprawa. Teraz omówię poszczególne funkcje i co daje takie urządzenie w ogóle. No dobra, wróćmy do konkretów. Jaka jest przewaga takiego urządzenia? W tym trybie po prostu słyszymy w prawym uchu tryb statyczny. W lewym piknięcie potwierdza, że to jest rzecz zdyskryminowana przez nas, czyli to nie są gwoździe i inne rzeczy, bo mamy włączoną dyskryminację, czy to jest rzecz wartościowa. Ale co daje nam ten tryb statyczny? Po co w ogóle to jest? Tryb statyczny tak naprawdę pokazuje nam wielkość, kształt i głębokość oraz rodzaj znaleziska, z którym mamy do czynienia. To jest właśnie genialne, że w tym pudełku mamy dwa równolegle działające urządzenia. I to jest bardzo duża zaleta tego rozwiązania. Oczywiście, tak jak mówiłem wielokrotnie, tysiące razy, White Spectra, White MXT, MX Sport posiadają tryb mono, także Alter posiada tryb mieszany i w ogóle Alter jest wykrywaczem, gdzie można sobie regulować te obie funkcje, czyli jaka jest, czy mamy w jednym urządzeniu mamy tryb statyczny i tryb dynamiczny. To jest bardzo duża zaleta takiego rozwiązania, bo
tak naprawdę tryb statyczny opisuje nam więcej niż tryb dynamiczny, który tylko gdzieś tam przez dyskryminację segreguje przedmioty i pokazuje bipnięciem, czy to jest przedmiot, który my chcemy wykopać, jest pożądany, czy nie. To jest bardzo ważna sprawa. No dobrze, ale jak rozpoznać te sygnały w statyku? Duże sygnały w trybie statycznym będzie w nich dźwięk wznosił się bardzo powoli i bardzo powoli opadał, czyli będzie długi w czasie. Jeśli będzie rozjechany, trochę niespójny przy przemiataniu, to wiemy, że mamy pod cewką prawdopodobnie żelazo. W przypadku monety ten sygnał będzie szybko narastał i szybko opadał i równocześnie w trybie dynamicznym będzie piknięcie. Co lepsze, można odróżnić folię i mosiąc, na przykład w ten sposób, że sygnał też się szybko podnosi, szybko opada w przypadku jakiejś sprzączki czy jakiejś monety, natomiast piknięcie w trybie dynamicznym jest troszkę odsunięte. Tak samo jest w przypadku plomb ołowianych. To piknięcie jest nieco przesterowane, jest nieco później, gdyż plomby dają nieco przesterowany sygnał. Na przykład w Xpedeusie ten sygnał jest nieco rozjechany. I to rozjechanie tak samo się w Nautiliusie objawia, że nie ma reakcji kanału dynamicznego. Jeśli mamy srebrną monetę, no to szybko narasta sygnał, szybko opada i jest równolegle w momencie narośnięcia w najwyższej amplitudzie trybu statycznego jest piknięcie z trybu dynamicznego. I to się przekłada w tym momencie na wielkość. Jeśli sygnał jest bardzo słaby, to albo będzie to bardzo mała rzecz w trybie statycznym, albo będzie ta rzecz bardzo głęboko. Tu mamy kolejną informację. Jak sprawdzić, czy to jest duża rzecz, na przykład i czy jest płytko? Można podnieść cewkę w trakcie przemiatania i w przypadku bardzo zaśmieconych miejsc przemiatać troszkę wyżej cewką, skrócić sztyce, niż to jest możliwe. To jest bardzo ciekawy pomysł. Można się przy takim urządzeniu bardzo dużo nauczyć. To jest jeszcze jakieś określenie. Teraz tak, w przypadku kapsli rzeczy nieżelaznych ten dźwięk będzie nieco w tym trybie statycznym rozjechany i przesterowany. Nie będzie do końca tryb dynamiczny tak szybko się uruchamiał. To są naprawdę bardzo fascynujące sprawy, tego jest sporo przy tym wykrywaczu. Wymaga to dużego zaangażowania i dużej wiedzy, jeśli chodzi o same zjawiska, ale naprawdę będąc osobą też niedoświadczoną, kupując takiego staruszka, takiego dziadka, można się nieźle pobawić i zdecydowanie więcej nauczyć. Dlaczego? Dlatego, że patrzę pod opisy w filmach i gość pisze: mam GMT 5 plusa i w ogóle Golden Mask. Tam on identyfikuje, pokazuje, co ty mi będziesz mówił. On pokazuje na wykresach, ja wiem wszystko, odróżniam pull taba, odróżniam od kapsla i tak dalej. Gówno odróżniasz, tak naprawdę. Kupiłeś tylko marketing i gówno, które ci wciśnięto po prostu, żebyś je kupił, bo byś nie kupił z wyświetlacza, a teraz wszystko jest z wyświetlaczami, dlatego po prostu sprzedający w ten sposób oszukują kupujących. Sprzedają im rzecz z wyświetlaczem. I teraz tak, w przypadku rzeczy wieloczęstotliwościowej, takie jak CTX czy Spectra, ten opis i ta identyfikacja będzie bardzo precyzyjna. Niestety te oba wykrywacze kiepsko pracują w śmietniku, jak porównamy do Deusa czy analogów, to niestety w dużym zaśmieceniu słabo sobie radzą. Natomiast w przypadku takiego VLF-a zwykłego, który ktoś powie, że ma wyświetlacz i wszystko wie, jeśli nie kopiesz pull-tabów, czyli zrywek z puszek, to jesteś idiotą. Dlaczego? Dlatego, że w tym zakresie najczęściej są cienkie złote pierścionki. Ale tobie sprzedawca powiedział, że pull-tab to będzie dawał taką wartość, na przykład, nie wiem, 12, a pierścionek da inny. Nieprawda. Pierścionek leżący na boku albo na krawędzi będzie dawał też 12, ale to przez to, że posłuchałeś sprzedawcy i dałeś się jak pelikan namówić na to, że kupujesz z wyświetlaczem i łykasz to po prostu, tych rzeczy nie wykopiesz. Ja ci bardzo dziękuję, bo ja je wykopię, bo ja to wiem. Ty nie musisz słuchać, nie musisz wiedzieć i tak dalej. Będziesz odpisywał jakieś różne bzdury pod firmami. Ja staram się to prostować i ludziom tłumaczyć. To jest komercja i takie urządzenie VLF nigdy nie będzie precyzyjnie pokazywać ID, dlatego że przedmioty leżą na krawędzi, dlatego że w ziemi znajduje się duża mineralizacja, dlatego że w niej znajduje się żelazo. Przykładowo, ktoś mi powiedział: chłopie, no dobra, no to ten pull-tab to ok, ale zaraz, ja w śmietniku popatrzę na wyświetlacz w takim VLF-ie, w Golden Masku 5 Plusie i ja wykopię tą rzecz wśród śmieci. Nie wykopiesz, mój drogi. Nie wykopiesz absolutnie, jesteś znowu w błędzie. To jest kolejny mit, który ktoś ci wcisnął i ty go po prostu połknąłeś i go powielasz. Dlaczego nie wykopiesz? Dlatego, że jak będzie leżała duża srebrna moneta, a obok niej aluminiowa puszka, to te sygnały się zleją i ty będziesz patrzył na ID na wyświetlaczu, które będzie ci skakało na dużym zakresie, bo te przedmioty są jednak od siebie kawałek odsunięte i stwierdzisz: skacze, to jest śmieć. Czasami pierścionek złoty potrafi leżeć w środku kapsla albo nad kapslem. Zobaczysz sygnał na kapsel, nie wykopiesz, nie ma szans. I to jest właśnie zgubne myślenie komercyjne, które wciskają sprzedawcy, że ID na wyświetlaczu pokazuje, ale jest to umowne. Zasada jest pierwsza taka: kopiemy na słuch, czyli jeśli jest dobry sygnał,
to możemy popatrzeć na wyświetlacz. Jeśli sygnał jest złamany, ale nie jesteśmy pewni, to też kopiemy taki sygnał, żeby go sprawdzić. Bo tak jak powiedziałem, może być to kapsel z pierścionkiem. A wszyscy, którzy myślą, że złamany sygnał albo ID skaczące to jest śmieć, są w błędzie. Tak nie jest. Te wykrywacze nie są na tyle idealne, żeby takie rzeczy odróżniać. I teraz macie clue. Dlaczego nie są wyświetlacze montowane w urządzeniach analogowych i prostych? Po to, żebyście nie dostawali złudnej informacji. I taki człowiek z takim urządzeniem, które jest zdecydowanie prostsze i tańsze, wykopie więcej cennych rzeczy, bo nie będzie patrzył na skaczące numerki i nie da się oszukać. A wy się oszukacie, skacze wam numerek, nie kopiecie. Ja się oszukałem na ostatnim z filmów o Deusie, gdzie pokazywałem, patrzyłem na ID, tam mi skakało na ID, zasugerowałem się tym ID i mówię, nie no, dźwięk nie jest dobry, nie słychać tego fantu. Jak sami żeście zobaczyli pod filmem, fant było słychać. To jest najlepszy przykład na to, jak dałem się sam po prostu kolejny raz nabrać. Przede wszystkim słuch, słuchawki i słuchamy. Jeśli wiemy, że sygnał jest ewidentnie śmieciem, jest ewidentnie przełamany, słychać żelazo, nie kopiemy, ale jak macie cień wątpliwości, że jednak może być to wartościowa rzecz, to kopcie. Ja często znajdowałem 3 do 4 fantów w jednym rowku. Potrafiły być 2 monety, różne zupełnie, jedna miedziana, druga srebrna i potrafiły być gwóźdź na przykład, bardzo duży. Wykopałem z ciekawości. Opłaciło się? Opłaciło się. Jakbym patrzył na ID, tak jak niektórzy piszą swoje mądrości życiowe, nic bym nie wykopał. To jest ważne, żeby myśleć, jak rzeczy działają. Fizyka, chemia, matematyka. Zastanawiać się nad tym. Wiadomo, że my czegoś możemy nie wiedzieć. Ja też nie wiem wszystkiego i popełniam dużo błędów w filmach, pokazując, tłumacząc pewne rzeczy. Ale pewnych rzeczy człowiek się też uczy i zaczyna czytać, rozumieć, wie, jak taka rzecz działa i to straszliwie ułatwia wam pracę. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku. Może potestujemy tego Nautiliusa w terenie, jak będzie lepsza pogoda.